kto ma do czynienia z jakimkolwiek OCD, wie, że to OCD próbuje was przekonać i czasami prawie to robi, że bardzo dużo złych rzeczy na wasz temat jest prawdą. Istotą OCD jest fakt, że pokazuje wam wasze najgorsze obawy i rzeczy, których byście nigdy nie zrobili i próbuje was przekonać, że tego chcecie. Fraza klucz. Wasze najgorsze obawy i rzeczy, których najbardziej w świecie nie chcecie. I to OCD nie pomaga. Nie ma co. Ja bardzo szanuję osoby, które robią taki społeczny, ale mniejsza. Wiek psychiczny. A w ogóle gdyby ktoś się zastanawiał, co to w ogóle znaczy, że nie potrafię tego przetłumaczyć na ludzkie, to znaczy to mniej więcej tyle. Nie potrafię powiedzieć na ten temat nic więcej. Ja generalnie nie czuję się człowiekiem, jestem otherkinem. Jestem otherkinem, który doświadcza swojej otherkinowości wprost i dosłownie. I to jest kolejna sprawa. Ludzie nie akceptują otherkinów. Ludzie nie akceptują dziwnych. Ludzie nie próbują zrozumieć, nie chcą, okej, nie muszą. Niemniej to nie jest fajne, bo jako ktoś, kto jest otherkinem zajmującym się magią, który zajmującym się magią naprawdę bardzo intensywnie, siłą rzeczy mój punkt widzenia na bardzo dużo rzeczy jest inny. I nie jestem w stanie go wyłączyć. Tutaj więcej robi tak naprawdę ten otherkinizm, który jestem w stanie przeżywać po prostu uwalniając się z tej powłoki i będąc sobą gdzieś indziej. Nie potrafię rozmawiać z większością osób, bo co jeśli jakieś doświadczenie, które się teoretycznie nie wydarzyło z perspektywy większości świata, na przykład wpłynęło na mnie, zmieniło mój sposób myślenia, pomogło mi, zaszkodziło, whatever. Nie mogę o tym mówić, bo większość osób w tym momencie się odsuwa i jest jaka okej. I tyle widzieli. Zdarzało mi się, że myślałem, że z kimś nawiązuję jakąś interesującą potencjalnie znajomość i moment, w którym zacząłem szczerze mówić o sobie i tak dalej, właśnie pojawiało się wspomnienie o magii, to osoby się ulatniały. Ale jak można mieć nadzieję na przyjaźń, a ja nie jestem kimś, kto chciałby mieć wokół siebie masę fake znajomych i dalekich znajomych. Nie. Ja nie lubię tłumów. Ja jeśli potencjalnie poświęcam komuś uwagę i jestem szczerze fajny i jestem szczerze miły, to znaczy, że ja potencjalnie nawet jeśli jestem kuźwa wewnętrznie mędą, daję ci szansę. Ale nie przyznam tego wprost. Czasami będę mędą, dlatego że daję ci szansę, ale to jest bardziej skomplikowane. Ale jak? Jak można potencjalnie liczyć na przyjaźń z kimś, kto przestaje słuchać w momencie, kiedy mówisz o jednej ze składowych rzeczy twoich jakby doświadczeń życiowych? Bo powiedz average osobie, że twoja nagła zmiana w zachowaniu na przykład w jakimś sensie na lepsze wynika z tego, że rozmawiałeś z duchami i duchy dały ci kilka rad. A w ogóle to przysłowiowo kopnęły cię w dupę i stwierdziły idź i się ogarnij, bo potrafisz. Jak to komuś wyjaśnić? Teoretycznie siedzisz w domu całymi dniami i nagle pojawia się zmiana w twoim zachowaniu i nie możesz jej wyjaśnić. Takie cenzurowanie się jest absurdalne. Swoją drogą fun fact, przeszedłem przez tyle screeningów psychiatrycznych i psychologicznych i nieraz mówiłem otwarcie o doświadczeniach tego typu, a nie jednej wzmianki sugerującej zaburzenia psychotyczne. Fun fact jest taki, że mniej więcej dlatego, że potrafię stwierdzić, że ja wiem, że to brzmi bezsensownie i ja wiem, że według wszelkiej logiki i z perspektywy tego świata wszystko to są moje fantazje. Apparently, gdybym nie potrafił tego powiedzieć szczerze i poddawać tego wątpliwość i odróżniać świata duchów od tego, to byłaby to psychoza, ale nie jest. Po prostu jestem quirky. Jako otherkin, który doświadcza siebie jako otherkina, nie jest przesadą, kiedy mówię, że kiedy jestem w ciele, tracę 90% sposobów ukazywania emocji. Fun fact o zebroidzie jest taki o mnie, nie wiem, czy mówię z trzeciej osoby, znaczy oprócz tego, że nigdy nie jestem w pełni sam, you know what I mean. Ja prawdopodobnie nie zauważam, które wtrącenie jest czyjeś inne. Ja się mogę tylko domyślać dlatego, że z mojej perspektywy, nawet jeśli nie widzi tego kamera, na przykład mój ton głosu zaczyna brzmieć inaczej. I potem ja rozpoznaję, że najprawdopodobniej nie jestem sam. Plus oczywiście jeszcze takie oddalenie. Zebroid to shapeshifter, który komunikuje się przez zmienianie form, kolorów, kształtów, obrastanie w kolce, pióra i tak dalej oraz przez pasy na ciele. Pasy. Akurat fajnie mówić o paskach, mając tę bluzę na sobie, ale paski, które pływają po skórze, futrze, pierze czy cokolwiek ja tam mam i one zmieniają kolor, kształt, czasami robią się trójwymiarowe, przyspieszają, zwalniają i moi ziomkowie z systemu i właśnie te duchy potrafią często rozpoznać po mnie emocje, które najchętniej bym ukrył, ale nie jestem w stanie, ponieważ moja skóra je zdradza. Jestem przyzwyczajony do uszu, które
którymi jestem w stanie sygnalizować rzeczy, do ogona, do skrzydeł. I to wszystko znika. To wszystko znika, ale jest rocznie tak instynktowne, że ja mogę stać przed kimś i z mojej perspektywy ja wiem, że to się nie dzieje, ale ja wiem, że powinno, więc stoję nieruchomo, nie będąc w stanie nawet kontrolować mimiki mojej twarzy, bo przecież ja wiem, że ja wewnętrznie właśnie przekazuję ci bardzo dużo informacji. I wiem, że ich nie widzisz, bo ciało fizyczne nie jest w stanie się dopasować do sposobu, który jest dla mnie naturalny. Więc próba znalezienia znajomych to jest konieczność znalezienia kogoś, kto przynajmniej będzie chciał spróbować zrozumieć, dlaczego masz problem z okazywaniem emocji. Bo te emocje potrafię doświadczać wtedy, kiedy nie jestem w ciele, na przykład w taki sposób, że te pasy palą, przymulają. One są czymś więcej niż tylko ruchomym wzorem, jeśli rozumiecie, o co mi chodzi. To jest opisywalne. Bardzo metafizyczny się zrobił ten vlog, nie ma co. No tak, ale jak już mówiłem, to nie jest żadna tajemnica, zajmujemy się magią, po co to ukrywać? Jakby, hej, gdyby nie to, że jestem frajerem, który nie zdał matury, najprawdopodobniej najchętniej poszedłbym na religioznawstwo, tylko po to, żeby uczyć się o innych kulturach, o symbolice i tak dalej, o magii, po to, żeby wykorzystywać to w magii, robić porównania i porównywać to z tym, co wiem o astralu. Tak po prostu z pasji. Ale nie mam matury, więc mogę o tym pomarzyć. Prawdopodobnie nigdy nie będę w stanie jej zrobić. Nie mów tak. Nie mów tak, dasz radę. Oni ci nie pozwolą. Co mi nie pozwolą? Przestań rzucać grzebieniem. No oni ci nie pozwolą się wycofać. Popełniłeś błąd i obiecałeś się, może spróbujesz. Żebyś się nie czuł źle, to hej, jestem Wiktor. Też do was będę gadać o magii. I mean whatever, jak to Zeboroid sam mówi, traktujcie to jako fantazy, materiał do inspiracji, do opowiadań, whatever. Nam nie zależy, czy wierzy nam ktoś spoza bardzo wąskiej grupy osób, które powinny. Taka. Co? No więc tak, jeszcze do tego religioznawstwa, no byłoby cool, może przynajmniej na takim kierunku studiów poznałbym osoby równie pierdolnięte co ja. Podobno UJ ma ciekawe to religioznawstwo. Jednocześnie nie znajduje się również w community osób, które zajmują się magią, bo zdecydowana większość osób, która zajmuje się magią, tak naprawdę się nią nie zajmuje. I mean, może różnica między mną a większością tkwi w tym, że mam mentora od szamanizmu. Mój mentor stawia na uczenie się magii doświadczalne, a nie teoretyczne. Może dlatego, że nie powie mi, ej, przeczytaj tą książkę, bo zdaję sobie sprawę, że nie ma poza może wyjątkami książek innymi niż grimoiry, ale grimoiry pisane przez osoby, które też zajmują się magią doświadczalnie, plus nie mają problemu z tym, że ich mózg narzuca wzorce kulturowe z ziemi i przeinacza wspomnienia w taki sposób, że coś, co jest faktem w astralu, po przepisaniu do książki w materiale jest zupełnie inną historią, innym faktem i generalnie jest bzdurą. Nie ma takich książek. Mój mentor od magii basically mówi mi, hej, idziemy do astrala i dzisiaj będę ci pokazywać to i to. Więc moje doświadczenia they don't align. Ja jestem agnostykiem. Ja nie wierzę w bogów, ja nie wierzę w rzeczy, których albo sam nie doświadczę, albo nie usłyszę tego od innej istoty, która wiem, że jest kimś w rodzaju naukowca, która potrafi przynajmniej częściowo wykazać swoją metodologię. Nauka to nauka. W świecie duchów też istnieją naukowcy. Świat duchów też ma swoje fundamentalne zasady funkcjonowania. On też jest podległy jakimś tam prawom fizyki i mechanice kwantowej. Inna sprawa. Ja nie jestem uczony traktować magię jako coś odrębnego od reszty wszechświata, bo to jest zwyczajnie na wszelką logikę niemożliwe. To wszystko jest jeden wszechświat. To wszystko podlega tym samym fundamentalnym prawom, nawet jeśli różnice są przy w zasadzie zagęszczeniach energii świata duchów, a materii tak duże, że... Dobra, może nie będę mówić o fizyce. W wielkim skrócie, im większe nagromadzenie energii, tym bardziej da się na tym obserwować prawa fizyki i poniżej pewnych wartości wchodzi mechanika kwantowa, bo zwyczajnie prawa fizyki nie dawały rady. I generalnie świat duchów podlega pod mechanikę kwantową, a nie stricte prawa fizyki. Never mind. I tak ja jestem uczony na to patrzeć, a nie przez pryzmat religijnych tekstów i supernatural, etc. Więc pogadaj tu, kurde, z 99% osób, które twierdzą, że zajmują się magią. Moje doświadczenia nie pokrywają się z doświadczeniami większości oderkinów, bo nawet jeśli pokrywają się z innymi non-humanami z systemów, gdzie by the way nie mam kontaktu za bardzo z innymi systemami, bo ja mam rzadko kontakt z kimkolwiek, to są pojedyncze
wypadki realnie, okej, nie pojedynczo. To jest skomplikowane, okej? Po prostu jest pewien threshold interakcji, powyżej którego ja uznaję, że do tej interakcji doszło. Nie potrafię tego wyjaśnić. Dać. Szczerze? Szczera myśl, która pojawiła się w momencie tego vloga, chyba powinienem jednak spróbować z powrotem się w community systemowe zagłębić. Może i nie jestem w stanie wyjaśnić dużej części mojego bycia non-human, dlatego że wymaga to mówienia o astralu. Tak, to mi przypomniało. Wiecie, dlaczego przestałem się udzielać w takich przestrzeniach? Przez zasadę, że nie wolno mówić o magii i innych takich rzeczach. Ale nie wszystko da się sprowadzić tak, żeby wyjaśniać to tak, jakby działo się w Innerworldzie, gdzie wszystko to dzieje się w Innerworldzie, to jest opisywanie neurologii. I to podlega trochę innym zasadom. Jakby dla mnie zupełnie innym jest bycie sobą w Innerworldzie, a w świecie duchów. Więc czuję się wyalienowany również w przestrzeniach systemowych. Zdecydowanie nie czuję się w domu wśród Terianów i większości Oderkinów, bo większość z nich nie potrafi wyobrazić sobie konceptu tego, że można znajdować się w stanie, w którym doświadczysz siebie jako siebie, a nie tylko jako mentalne zmiany i tak dalej. Do kogoś takiego nie powiesz, że spędziłeś za dużo czasu będąc ptakiem i nie lubisz być ptakiem, bo to zawsze zmienia twój sposób myślenia i na przykład to jest zbyt permanentne i potem czujesz się niedopasowany mentalnie, bo to wymaga czasu, zanim to bycie ptakiem przestanie mieć efekt na twojej psychice. I genuinely don't care. Ja powiedziałem o sobie przed kamerą już tyle rzeczy, że generalnie kto ma mnie znienawidzić, już mnie znienawidził. Nie mam przed kim udawać kogoś, kim nie jestem. A jeśli to, że mówię dziwaczne rzeczy do kamery, ma odstraszyć osoby, które właśnie nie są w stanie, nie chcą zaakceptować to, że ktoś może doświadczyć swojego życia inaczej, to robi mi to tylko i wyłącznie przysługę. A jeśli znajdzie się ktokolwiek, kto na przykład ma podobnie jak ja, to wtedy znaczyłoby, że mówienie o tym w social mediach, jeśli ta osoba by na przykład chciała nawiązać znajomość, to by znaczyło, że wyszło mi to na dobre. Oto ja. Dziwne, kolektywne stworzenie, które doświadczy swojego życia inaczej i śmie mówić o tym wprost, nie patrząc na konsekwencje, bo realnie nie ma konsekwencji, które mogłyby mnie dotknąć w żadenkolwiek raniący sposób. Nice to meet you.